Szanowni Państwo, za nami ostatnia kolejka sezonu zasadniczego. Zapraszamy do obejrzenia kilku sytuacji z meczów z minionego weekendu. Wcześniej jednak słowo wyjaśnienia. W spotkaniach w Białymstoku i w Warszawie miało miejsce dość dużo niesportowych zachowań i dyskwalifikacji. W większości przypadków z nagrania nie można niestety ocenić, dlaczego te flagi zostały rzucone i czy były one słuszne. Z tego powodu oraz ze względu na toczące się postępowania dyscyplinarne tych sytuacji nie będziemy omawiać. Na początek sytuacja z Białegostoku związana ze złapaniem podania. Na boisku podjęta została decyzja, że podanie było niekompletne. Pamiętajmy, że złapanie jest procesem. Zawodnik musi uzyskać kontrolę nad piłką, następnie dotknąć ziemi w boisku jakąkolwiek częścią ciała i kolejno utrzymać kontrolę wystarczająco długo, aby wykonać jakąś czynność będącą częścią gry. Z ujęcia, którym dysponujemy, nie można jednoznacznie ocenić, czy przed dotknięciem ziemi w boisku zawodnik miał już kontrolę nad piłką. Niemniej jednak wydaje się, że chwyt zawodnika był wystarczająco pewny, nie widać, aby piłka przemieszczała się w jego dłoniach, był także w stanie przyciągnąć ją do siebie. W związku z tym wydaje się, że to podanie powinno być kompletne. Dość rzadko spotykany faul, nielegalne kopanie piłki. Popatrzymy na oznaczonego zawodnika. Jak widzimy, zawodnik ten kopnął piłkę niczyją w taki sposób, że opuściła ona boisko. Zgodnie z przepisem 944 piłka niczyja, czyli w uproszczeniu piłka nie będąca w posiadaniu zawodnika, nie może zostać kopnięta. Ten faul ma dość specyficzne odmierzanie, bowiem jeśli drużyna ataku popełni przewinienie przed strefą neutralną, to kara zostanie odmierzona z miejsca faulu. Sytuacja z meczu w Malawie pod Rzeszowem, która wzbudziła dość dużo wątpliwości. Obiecałem, że pojawi się ona wokół zebry, więc obejrzyjmy, co się wydarzyło. Jak widzimy, kopnięcie z akcji przekroczyło strefę neutralną, a następnie zostało dotknięte przez zawodnika drużyny odbierającej, także poza tą strefą. Zgodnie z przepisem 514b, w momencie gdy kopnięcie z akcji przekracza strefę neutralną, to zostaje przerwana ciągłość prób. Oznacza to, że drużyna, która będzie w legalnym posiadaniu na koniec akcji, otrzyma zawsze pierwszą próbę i 10 yardów do przejścia, oczywiście jeśli nie było żadnych flag. Jest to opisane w przepisie 5.1.1.E2. Drużyna odbierająca zwykle jest uprzywilejowana, ponieważ jeśli kopnięcie z akcji jest poza strefą neutralną, to drużyna kopiąca nie może wejść w legalne posiadanie, dopóki piłka nie zostanie dotknięta przez zawodnika drużyny odbierającej poza strefą neutralną. W tym przypadku do takiego dotknięcia jednak doszło, a więc zawodnik drużyny kopiącej mógł odzyskać piłkę. Drużyna kopiąca była w legalnym posiadaniu, kopnięcie z akcji przekroczyło strefę neutralną, a zatem drużyna ta otrzymała pierwszą próbę. Nie ma znaczenia, że zawodnik odzyskał piłkę przed linią do zdobycia. Gdy przerwana zostaje ciągłość prób, to ta linia nie ma już znaczenia. Wolne kopnięcie z meczu w Warszawie. Drużyna kopiąca wykonała tzw. onside kick i kopnięta piłka została złapana przez zawodnika tej drużyny. Wydaje się jednak, że do dotknięcia piłki doszło jeszcze zanim piłka przeleciała co najmniej 10 yardów i co za tym idzie, dotknięcie wykonane przez zawodnika drużyny kopiącej było nielegalne. Pamiętajmy, że podczas wolnych kopnięć drużyna kopiąca nie może dotknąć piłki, dopóki ta nie znajdzie się co najmniej 10 yardów poza ich własną linią ograniczającą lub gdy zostanie dotknięta przez zawodnika drużyny odbierającej. Gdy drużyna kopiąca wchodzi w posiadanie piłki, to zgodnie z przepisami piłka staje się martwa, w związku z czym sędziowie zatrzymali bieg zawodnika z piłką.
W ostatniej sytuacji obejrzymy atak na zawodnika podającego. Jak widzimy, po wyrzuceniu piłki zawodnik podający został uderzony na wysokości kolan. Uderzenia rozgrywającego w kolana bądź niżej są bardzo niebezpieczne i ma to swoje odzwierciedlenie w przepisach. Gdy zawodnik podający atakowany jest tak nisko, flaga może zostać rzucona, nawet jeśli do podania ostatecznie nie dojdzie, pod warunkiem, że w momencie kontaktu zawodnik był w pozycji rzutowej i miał co najmniej jedną stopę na ziemi. W tej sytuacji faul nie ulega wątpliwości i flaga była słuszna. W tym odcinku to już wszystkie sytuacje. Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do kontaktu w przypadku pytań. Wszystkim drużynom, które uzyskały awans do fazy play-off, gratulujemy i życzymy powodzenia w nadchodzących, najważniejszych meczach sezonu.